Na przedniej frontowej ściance hebanowej szkatuły, która powstała do przechowywania rękopisu pana Tadeusza, odnajdujemy scenę finałową utworu, którą stanowi moment odtańczenia poloneza. Zanim uczestnicy zaręczynowego obiadu, który odbywał się w murach Zamku Choreszków oraz na zamkowym dziedzińcu, przystąpili do tańca, odsłuchali słynnego koncertu Jankiela. Te dwa fragmenty ostatniej, 12 księgi pana Tadeusza zilustrowane zostały tu w jednej scenie. Z kolei, kiedy sięgniemy po grafiki autorstwa Michała Elviro Andriolego, zamieszczone w pięknym, luksusowym wydaniu pana Tadeusza z końca XIX wieku, okaże się, że tu cała sytuacja została podzielona na dwie osobne sceny, zatytułowane Koncert Jankiela i Polonez. Powróćmy jednak do ilustracji Juliusza Kossaka umieszczonej na szkatule oraz sięgnijmy po tekst pana Tadeusza. Dowiemy się wówczas, że zanim Jankiel odegrał swój słynny koncert nad koncertami, pary oficerów, dam, żołnierzy oraz włościanek, czyli wieśniaczek, były gotowe do odtańczenia poloneza. Jednak zanim rozpoczęto taniec, dyskretnie włączył się sędzia Soplica z prośbą, aby uszanowano dawny zwyczaj mówiący o tym, że zaręczyny i wesela powinna uświetnić chłopska kapela, która już przygotowuje się do gry. To wówczas Zosia poprosiła Jankiela, by to on zagrał na cymbałach. Obok Jankiela, który trzyma w uniesionych rękach pałeczki służące do uderzania w metalowe struny cymbałów, dostrzegamy postacie z innymi instrumentami. Są wśród nich skrzypce, dudy, zwane w tekście pana Tadeusza kozicami, oraz basetla, instrument podobny do wiolonczeli. Po prawej stronie Jankiela, który swój koncert zakończył melodią Mazurka Dąbrowskiego, widzimy kolejne pary ruszające do tańca. Na samym przedzie dostojnie kroczy podkomorzy, tańczący z Zosią. Polonez, który należy do tzw. tańców chodzonych, pozwala na dokładną prezentację tancerzy i ich ubiorów. I tak widzimy dokładnie, że podkomorzy wystąpił w mundurze województwa, stroju oficjalnym i niezwykle odświętnym. Ma na sobie jedwabny kontusz, którego rękawy zarzucił do tyłu. Było to możliwe dzięki specjalnym rozcięciom, zwanym wylotami. Na głowie ma konfederatkę, zwaną również rogatywką. Była to czapka bez daszka z kwadratowym denkiem, obszyta futrzaną opuszką, z przodu posiadająca kitę z piór. Widać również doskonale pas kontuszowy, tkany jedwabną, złotą i srebrną nicią. Zosię widzimy w skromnym wiejskim stroju, na który składała się długa, biała spódnica, częściowo zasłonięta przez zieloną, krótszą, biała koszula oraz zielony gorset. Jej szyję zdobił sznur bursztynów, a głowę wianek z gałązek rozmarynu. W drugiej parze rozpoznajemy generała Jana Henryka Dąbrowskiego w mundurze wojskowym. Za nim kroczą kolejne pary w barwnym korowodzie, który poeta porównał do olbrzymiego węża o łusce mieniącej się wieloma barwami. Na wystawie w Muzeum pana Tadeusza prezentowana jest rzeźba autorstwa Antoniego Kurzawy, która bardzo przypomina pierwszą parę soplicowskiego poloneza. Rzeźbiarzowi udało się doskonale uchwycić charakterystyczny gest podkręcania wąsa, zarzucone do tyłu wyloty kontusza oraz nieśmiało spuszczony wzrok tancerki proszonej do tańca. Zanim będziecie mogli odwiedzić Muzeum pana Tadeusza i na własne oczy zobaczyć rzeźbę tancerzy oraz szkatułę, sięgnijcie po książkę i poznajcie tę scenę mistrzowsko stworzoną przez Adama Mickiewicza.